Cześć. Dzisiaj naprawa takiego oto przekaźnika podnoszenia świateł do Mazdy MX-5 pierwszej generacji NA. Dobra, trzeba by go otworzyć. Raz. I oto jest sobie płytka, więc tak, nie jest to taki zwykły przekaźnik, tylko jest tam jakiś układ, parę tranzystorów, kondensatorów, rezystorów, diod, przekaźnik właściwy. No dobra, to co tu może być nie tak? No myślę, że należy zacząć od płytki, przyjrzeć się, czy nie ma tam zimnych lutów. I na przykład tak. Na złączu wygląda to dobrze. A tutaj przekaźnik. O, to się chyba rusza. To się na pewno rusza. O, to się rusza. To się rusza. I to też się rusza. No, takich miejsc jest tutaj kilka. No, rzecz typowa dla starej elektroniki, która ma 30 lat. No, trzeba to będzie po prostu przelutować i powinno być ok. Czyli tak, topnik. O, piękny zimny lód wyszedł. Świeża cyna i będzie dobrze. To samo. O, to samo. No to jest akurat nieźle. No tu jest dobrze. Ok. A teraz należałoby to umyć. Dobra, teraz niech sobie to schnie. Zobaczymy co jeszcze. Tutaj tak, na płytce są jeszcze 3 kondensatory elektrolityczne, no, które mają już te 30 lat i można by pomyśleć o ich wymianie. Z tym, że tak, moja propozycja jest tutaj dla Was taka. Jeżeli nie chce się Wam lutować, nie macie dobrej jakości kondensatorów, to chyba dajcie sobie z tym siana. Ponieważ tak, moje zdanie jest takie, że albo wymieniamy to na dobrej jakości kondensatory, no, które wtedy mają szansę przeżyć, nie wiem, tam 10 lat czy ileś. No, albo nie róbmy tego wcale, bo jakieś takie zwykłe, tanie, no oczywiście chińskie kondensatory ze sklepu, to pewnie mogą pożyć krócej niż te, które są. Dobra, teraz tak. Płytka już chyba trochę podesła. Możemy się przyjrzeć, czy zimne luty zostały usunięte. No raczej. Wszystko siedzi.
No. No i tyle, no. To teraz wymiana kondensatorów albo nie i montaż do auta. Powinno śmigać.